Ale co zrobić? Wchodzimy na orbitę i lecimy z głównym naszym zadankiem. Przypominam, że tutaj mamy znaleźć tego prymarchę po to, żeby się z nim dogadać w sprawie pomocy dla Ziemi i dla naszego projektu rozbudowy tej broni, którą znaleźliśmy. Projektu tej broni bardziej. Mam nową broń dostępną? O nie, ten miotacz cząstek to jest do dupy. To jest broń od Javika, a mnie to się bardzo nie podoba. Bo ona właśnie ma niskie obrażenia i długo trzeba strzelać przeciwnika, żeby coś odnieść tutaj za sukces. Te snajper na razie sobie może wywalimy, mimo że wiem, że gramy snajperem. Weźmiemy pistolet i właśnie 170% będziemy mieli, jeśli chodzi o regenerację naszej mocy. Kamuflaż taktyczny byśmy sobie może ulepszyli, chociaż nie trzeba już tego kamuflażu ulepszać. Sabotaż, uszkadzanie broni i hakowanie syntetyków. Nie, chyba weźmiemy po prostu sprawność. Zwiększy nam to premię do zdrowia i tarcz, bo troszeczkę dostajemy wciry. Jakbyśmy odrobinę mniej dostawali tych wcir, to by było lepiej, co nie? Walka wręcz. Nie, walki wręcz nie będziemy boostować, będziemy boostować zdrowie i tarczę. To zdecydowanie, ale już nie mam punktu wystarczająco. Od Liary osobliwości ulepszymy, bo ta osobliwość jest zbyt zajebista, żeby jej nie ulepszać. I tutaj zostawimy tak jak jest. Dobra. Jest i Palawen, i flota turiańska. Oni się klepią, a my po cichaczu na księżyc obok Palawenu. Oh no. No. Palaven. We have an old friend there. Holy hell. They're getting decimated. Strongest military in the galaxy, and the Reapers are obliterating it. Was it like this on Earth? Yes. Shepard. I'm so sorry. Yeah. Commander, the LZ's getting swarmed. James, open that hatch. Okej, to trzeba sobie poradzić. Husky. Zombiaczki nasze. No tutaj ciężko z celowaniem będzie, bo jak widać duży rozrzut. Teraz wylądujemy i ich pocioramy. Nice. To są te myśliwce, ale to jest zajebiste, jak tutaj widać tego Reapera, no nie? Ja nie mam żadnego tatuażu. Kiedyś sobie chciałem zrobić, ale stwierdziłem, że nie ma takiej rzeczy, która by była na tyle stała w moim życiu, że do końca życia bym chciał ją nosić na sobie. Nie ma czegoś takiego, co by mnie wyrażało, co by było zgodne ze mną. A w ogóle mam wrażenie, że co 2 lata mniej więcej jestem inną postacią. Że gdzieś, powiedzmy, moje poglądy, to co wiem, myślenia na różne tematy się zmieniają na tyle, że nie ma sensu. Nie mam takiej stałej rzeczy. Dobra, zombiaki wyrżnięte, prawda? Nie, no nie mogę. Ja po prostu... Ja najchętniej bym zostawił tego streama tutaj i patrzył, jak chodzi Reaper w blasku słońca. No to jest absolutnie świetny widok, nie? Co tutaj zrobili?
Tylko szkoda, że jakby jeszcze strzelał, to już by była w ogóle kwintesencja. Idziemy szukać dowódców. Bo przylecieliśmy tu w jakimś celu. No i to jest Palaven. Ta planeta domowa Turian. Tak jak my mamy Ziemię, tak oni mają Palaven. Kolejne Reapery. Boże. Jakie to jest ogromne. Jak ja się tym jaram, to jest po prostu niesamowite. Mimo, że znam tę grę, grałem w nią już kilka razy, no to zawsze wzbudza u mnie taki uśmiech na twarzy. A nie powinno, nie? Przeszukamy tutaj miejsca. Knight ma tatuaż helikopter na czole, na cześć mamona. O, znaleźliśmy Sejmitara, czyli shotguna kolejnego. Ale wiemy, że w shotguny nie będziemy szli. Szukamy sobie inne rzeczy, bo jak widać tutaj są różnego rodzaju ulepszonka. Będzie fajnie. A, bo ty, Dark Knight, ty na pewno nie wiesz, o co chodzi z tym helikopterem. Helikopter u Mamona to był taki, że odpalała się muzyczka... jak ten zespół nazywał? Dobra, nie pamiętam. W każdym razie taka w stylu wojny z Wietnamu. I właśnie brał krzesło, odwracał je do góry nogami, kładł sobie fotelem na głowę i kręcił tymi, wiesz, kółkami. Tym stojakiem z kółkami na dole. I to był jego helikopter. A nie masz Dorn tej ikonki, emotki z helikopterem przypadkiem? Yes, sir. Sergeant Bardas, find a way to get that comm tower operational. Sir. General? Commander Shepard, heard you were coming, but I didn't believe it. General Corinthus. I've come to get Primarch Fedorian. Primarch Fedorian is dead. His shuttle was shot down an hour ago as it tried to leave the moon. That's gonna complicate things. O właśnie. No i jak zawsze nam życie się musi skomplikować, więc potrzebujemy znaleźć kogoś, kto jest kolejny w drabince dowodzenia. How bad is it, General? We just lost about 400 men in half an hour. We set up camps on this moon as an advanced position to flank the enemy. A sound strategy. Just... Irrelevant. Exactly. The sheer force of the Reapers seems to make them immune to that sort of tactic. The Primarch and his men found that out the hard way. I'm sorry. That's a big loss for everyone. Reaper bastards. So what happens now? The Turian hierarchy provides very clear lines of succession. Right. General Corinthus? With such heavy casualties, it's hard for me to be certain who the next Primarch is. Palaven Command will know. However, at the moment, contacting them is impossible. The comm tower is out. Husks are swarming that area. We can't get close enough to repair it. Well, I'm not leaving this moon until I know where the Primarch is. I'll fix your tower. Thank you, Commander. I'll take care of things on this end. All right, let's go. A no właśnie, to musimy najpierw naprawić wieżę. Tak. Jeszcze ja się rozglądam, czy przypadkiem czegoś nie ma. Bo fajnie by było nie przegapać rzeczy. Raport polowy. Znajomość terenu jest tu naszą jedyną przewagą. Na wiele się nie zda, jeśli ciągle będą nas zalewać kolejnymi falami wojska. Trzymamy ten obszar tak długo, jak tylko się da. Połączę transponder z systemem monitorowania oznak życiowych skafandrów oddziału. Jeśli przestanie nadawać, prześlijcie tu jak najszybciej nowy oddział. No właśnie, to jest ta kwestia. Możesz mieć najlepszą taktykę, ale w momencie, gdy masz przeważającą przewagę liczebną, przeciwnik ma... O, zaraz poniesiemy żmiję. Wiem, że to do czytania jest. No i mamy zacną snajperkę. Proszę bardzo. Patrz, jaka żmija. Ta żmija jest jeszcze cięższa? Nie, jest lżejsza. Zobaczymy, jak będzie się sprawdzało, bo w sumie w drugiej części mnie nie zachwyciła ta snajperka z racji na to, jak bardzo telepało tym karabinem. A, to w sumie niepotrzebnie się boostuje, bo i tak tutaj chyba talerz poszedł. Tu musimy ogarnąć, datapad. Komandor Hexnar, zaopatrzenie. Przysłali nam sprzęt zimowy. Nie wiem, co ich zdaniem mielibyśmy tutaj
nim tutaj robić, ale i tak powinniśmy dziękować duchom. Ogniwa zasilające można przynajmniej przerobić tak, żeby napędzały jednostki filtrujące naszego sprzętu bojowego. Miło będzie, kiedy wreszcie przestaną się zapychać. Aha. Gdzieś to widziałem, że był stolik do upgrade'ów, ale na razie go nie widzę. No dobra, jak spotkamy, to spoko. To sobie wzmocnimy tę snajpę. 6 pocisków ma. Właśnie, to trochę przerobili te żmije, bo w dwójce ta żmija miała 12 pocisków i strasznie nią telepało. Zobaczymy, jak tutaj będzie w praktyce. No to idziemy powalczyć. Też ja preferuję snajperki, które są raczej wolne, ale jak już pierdzielną, to się przebiją przez 300 wrogów naraz. Dobra, jest wieża. Są przeciwniory. No, trzeba jeszcze trafiać, no nie? Nie jest idealnie, wolałbym trochę wolniejszą tą snajperkę, a mocniejszą. Także jak sprzedam heada, to jest koniec. Tak jak z Kingą graliśmy w Zombie Army. Tam było perfekto. Boże, jak on się na nią uwziął, ten zombiak. To będzie kogoś zostawić. To zostawię wegę, tak. Wegę zawsze zostawiam. Ja tylko mięsne rzeczy jem, także wegę to nie dla mnie, wiesz? Ja życie bez kurczaka sobie nie wyobrażam. We can't repair it from this panel. James, you're up for tower repair. On it. Might take me a while, but I'll do my best. Dobra. Ja tu na pewno chcę Liarę, no bo Liara, kurde, umie podnosić wszystko. Let's take these monsters. Liara? Czemu ty zginęłaś na dzień dobry, dzień dobry? No trochę przeszkadza to, dawaj. Assault rifla. Uj. Ha, zniknąłem. I tak mnie gonią. Ale co siła Ejara, to siła Ejara. Tak, mogę uzdrowić, mogę podejść i kliknąć, tylko no siedzą mi na ogonie. No i już Patryk Vegeta tutaj zszedł. Także musimy tylko wyczyścić ich. No i stała. Dobra. Ach, Reaper. Kolejny Reaper. Shepherd out. Jeszcze właśnie, jak w Andromedę będziemy grać, to będę musiał postanowić, jaką klasą też grać. I też jestem otwarty na propozycje. Bo chyba klasy też są takie same, jak były w trylogii. No i jeśli w Andromedzie będzie wybór, bo już nie pamiętam, między dobrą a złą postacią, to na pewno będziemy dobrą grali. O, zombiak. Commander Shepard, come in. Go ahead. I have information from Palaven Command. Please return ASAP. Dobra. On our way. Wracamy. No to tutaj akurat jesteśmy po drodze. Super. Reaper idzie sobie. Trochę jak strzela, ale nie widać. Możliwe, że któryś inny strzela. To ten? Dowódziec? Tak. What have you got? As your partner said, succession is usually simple. But right now, the hierarchy's in chaos. So many dead or MIA. I need someone, I don't care who, as long as they can get us the Turian resources we need.
I'm on it, Shepard. We'll find you the Primarch. O, dzień dobry. A co to za Garrus. Turianin? Vicarian, sir. I didn't see you arrive. At ease, General. Good to see you again. I thought you'd be on Palaven. If we lose this moon, we lose Palaven. I'm the closest damn thing we have to an expert on Reaper forces, so I'm advising. James, this is Garrus Vicarian. He helped me stop the Collectors. He's a hell of a soldier. Lieutenant, good to see you too, Liara. Good to see you in one piece, Garrus. General Corinthus filled me in. We know who we're after. Palaven Command tells me that the next Primarch is General Adrian Victus. Victus. His name's crossed my desk. Know him, Garrus? I was fighting alongside him this morning. Lifelong military, gets results, popular with his troops. Not so popular with military command. Has a reputation for playing loose with accepted strategy. No właśnie, trzeba go wypytać o to. Tutaj jedną rzecz dodam. Pojawienie się Garrusa w trójce jest takie normalne. Pojawia się Garrus, no bo jesteśmy na planecie, gdzie są Turianie, no to on jako ekspert tutaj przychodzi. To jak Garrusa spotykamy w dwójce, to jest po prostu mła. To jest cudo. Także tamtego powitania Garrusa nic nie przebije. What do you mean? On Tatris, during the uprisings, his squad discovered a Solarian spy ring about the same time the Turian separatists did. Rather than neutralize the ring, he fell back. He even gave up valuable fortifications which the rebels took. Then the rebels attacked the Solarians, and when both groups had worn each other down, Victus moved back in. Didn't lose a man. Bold strategy. But wild behavior doesn't get you advanced up the meritocracy. Primarch Victus. That should be something to see. No właśnie, to może być bardzo wybuchowy dowódca. Unconventional thinking might be the only way to save Palaven. And Earth. He'll do whatever it takes. Reminds me of an old human specter I knew. Okay, let's get him on the shuttle and get out of here. Commander! Shepard, come in! Can this wait, Joker? We're in the middle of a war zone. We've got a situation on the Normandy, Commander. It's like she's possessed. Shutting down systems, powering up weapons. I can't find the source. I need the Normandy standing by. We may have to bug out. Should I go back and take a look? Do it. No nie, a Vegeta nie może You were iść? with Victus this morning? Yeah, but we got separated. He went to bolster a flank that was breaking. Could be anywhere out there. We're trying to raise him, Commander. Incoming harvester, headed for the airfield. General, tell Primarch Victus we'll rendezvous here. In the meantime, let's go take care of whatever that thing dropped off. Coming, Garrus? Are you kidding? I'm right behind you. Stary, dobry Garrus Vicarian. Dobra, trzeba mu rozdać jakieś punkciory, co? My sobie weźmiemy sprawność jeszcze, bo możemy. Zdrowie i tarczę. Dobra. Garrus, ty stary wiarusie. Pierwsze 3 rozwijamy tak standardowo. Obrażenia 40% od broni, to jest w cholerę. Karabiny szturmowe, nie, jemu snajperskie. O tak, zdecydowanie snajperskie. Moc 20%. I snajperskie 60% obrażeń więcej od snajpy. No i co jemu chcemy? Chyba przeciążenie byśmy mu przede wszystkim wzięli i amunicję. Ten strzał wstrząsowy no tylko efektywne przeciwko barierom. Ale to przeciwników z barierami to chyba prędko nie będziemy mieli, no nie? 30% obrażeń, a tutaj... Nie, 30% obrażeń, nie chcę trafiać w inne cele i resztę punktów wydamy sobie w amunicję. Tu już wiem, że tego nie wybieram, bo to jest po prostu grupowa, no i to potem akurat wszystkie punkty wydaliśmy. Dobra. Elegancko, panie Garrusie. To na lotnisko. Opsa. James, that you breathing so hard? Atmosphere's a little thinner than I'm used to, is all. Za dużo masy mięśniowej. Także mięśniakiem nie warto być czasami.
O właśnie. I tu... Jezu, nie. Co ty robisz? Just me? Or do those reapers look like Turians? Aha. You're right, they do. Wyglądają jak Turianie i to się bardzo dobrze zgadza. Kwestia jest tego, że wszyscy przeciwnicy, z którymi walczymy po stronie Reaperów, to wyglądają jak znane, dobre, no może nie dobre, ale rasy. Na początku mieliśmy kanibali. Kanibale no to są przerobieni batalianie. Zombie no to są przerobieni ludzie. No i teraz mamy tych grasantów, maruderów po angielsku oni się nazywają. I to są Turianie. Tak samo jak los, który spotkał Protean, że żniwiarze wykorzystywali ich własnych ludzi przeciwko nim, tworzą armię Turian tym razem. No i właśnie każda z tych ras ma coś swojego. Chyba najmniej właśnie mają ludzie, bo ludzie to po prostu zwykłe zombiaki. One nawet nie strzelają, ani to nie są zombiaki powiedzmy te z jedynki, bo te z jedynki jak były blisko nas to wybuchały. Ty, jaka ładna dziura w nim była, widzieliście to? Ej, strzelę mu... Nie, już teraz nie było takiej ładnej dziury. Ej, jaka dziura... Ty, my z tej snajpy dziurawimy ich. Jak elegancko, nawet nie wiedziałem, że coś takiego jest. No zobaczcie, jaki ten... To dziwny jest. Czemu on taki... Co? Nie, to nie. To jest bufek chyba. Ale tamten miał autentyczną taką dziurę w boku, jak przystrzeliliśmy mu ze snajpy. Dobra, wracając do każdej rasy. Każda rasa ma coś. Kanibale mogą zjadać ciała innych i się tym samym leczyć. A ci grasanci mogą wysysać część energii z pozostałych towarzyszy, swoich towarzyszy, nie naszych. I regenerować sobie tym samym tarcze, ewentualnie ich boostować. Ale zanim stąd wyjdziemy, to się jeszcze rozejrzymy, bo tu mogą być surowce. Tam zresztą coś widać. Leży. A to oczywiście są myśliwce. Trochę mi przypominają z Gwiezdnych Wojen myśliwce. Też były podobne, tylko nie pamiętam kto miał takie. Nie wiem czy te droidowe nie były takie podobne do tego. Dobra, chyba już wszystko żeśmy wzięli. To możemy stąd spadać. No bo tu jest istotna sprawa, żeby zbierać rzeczy typu ulepszenia do broniek, kasa, wiadomo. Jak zbieramy apteczki, to dostajemy doświadczonko. Go ahead. Still trying to raise the Primarch, but we've got trouble back here at the main barricade. No już idę. If the Reapers breach it, we're done. On my way. On z nami rozmawiał przez interkom, nie? A my staliśmy obok niego. No musimy wejść na barykadę. Nam strzelać nie kazano. Wstąpiłem na działo, a tam 1000 armat grzmiało. A tu chyba ten zoom bardziej przeszkadza niż pomaga. Bo i tak dobrze to celuje, a tak mamy ładny overview. Okay, come on. Who's next? Ten dźwięk się dzieje nie dlatego jak przegrzejemy broń czy coś, tylko po prostu amunicja w magazynku się kończy i uzupełniamy w ten sposób. What? Old humans say, like fish in a barrel. Mamy je na patelni, no. A tam jest fish in the barrel. No to trochę inne powiedzenie, nie? Ale nie będę się czepiał. Aha. No i mamy kolejnego potworka. Po angielsku on się nazywa brud. A jak po polsku będzie? Brutal. No to pasuje akurat. A propos tego, z jakiej on jest rasy,
No bo tak jak mówiłem, wszyscy inni to są przerobione rasy jakieś. Tak samo i ten. Biliśmy się w dwójce całkiem niedawno z Shadow Brokerem. On był rasą, która się nazywała Jark, coś w ten sposób. To jest właśnie ta rasa, w której był Shadow Broker. Nie, zostaw mnie tym zombiaku, ty. Nice. What's the word of the Primarch? Still can't get a stable comm link. Okay, I'm going on foot. Shepard out. Garrus, take me to the last place you saw Victus. No dobra. No w takim razie musimy się udać do tego Victusa. A propos tych brutali, to my sobie z nimi powinniśmy bardzo dobrze radzić, z racji na to, że ich pasek HP to jest tylko i wyłącznie pancerz, a my się przez pancerz powinniśmy bardzo dobrze przepalać. How far? Should be pretty quick, unless we find trouble. Kłopoty to nasze drugie imię tutaj jest w tej grze. Porozglądamy się, czy nie ma jakichś upgrade'ziorów. Man, how many people? O. God. Would you look at that? No, nie ma już drogi powrotnej. Damn it. Leżą ciała. Look at Paladin. That blaze of orange. The big one. That's where I was born. That's rough. Still have family there? My dad. A sister. How bad is it? Widzieliście, że Garrus miał siostrę? 5 the second. 3 miliony How's your pierwszego military dnia. holding up? Look around. That should give you some idea. Now you're putting up a good fight. For now. But how long does it take before the fight's kicked out of you? If they'd only listened to your warnings about the Reapers, we might have been ready. Maybe. Hard to figure how you prepare for something like this. No, to akurat prawda. No ciężko się przygotować. Nawet jak wiesz, że to nadciąga. Tylko amunicja. Kolejne ciała. I leżą i husky, w sensie zombiaki. No właśnie. A na taką odległość to muszę mieć assault rifla. Kolby mu wyjechaliśmy. Ale powiem tak, ta snajpa jest dużo lepsza niż Mantis. Także to jest upgrade, ale ja bym sobie chciał spróbować tę czarną wdowę. Tylko ona jest bardzo droga. Ale tak jak pisał do mnie jeden z osobników, który mnie na YouTubie ogląda, że w trójeczce bardzo fajna snajperka to jest ten Black Widow. Czarna wdowa. Jest jakiś upgrade? You okay? Yes, sir. We'll make it. Tam jak się strzelają. Half hour ago. Headed south. Okay, hold on. Yes, sir. Datapad. Zapasowa amunicja do snajperki. Tutaj z zapasową amunicją nie mamy akurat problemu za bardzo. Będą momenty, gdy będę narzekał, że mi brakuje amunicji, ale nie na tyle, żeby wziąć ten upgrade. Jeśli będziemy mieli ulepszenie, które nam da damage dodatkowy, oj, to będę brał pocałowaniem ręki. Dodatkowa amunicja brzmi fajnie, ale tu zazwyczaj jest dużo amunicji. You really think this summit will work? I mean, Asari? Solarians? Where's the Krogan and Batarians? Where's the meat? It's No, not that easy. The Batarians took the first hit O, when the właśnie. Reapers arrived. Not much left of them. And the Krogan have never forgiven us for the Genophage. Right. Turians sterilized them. Solarians came up with it. And the Krogan hate them both for it. So they won't be joining us. Too bad. I fought with a Krogan. They're tough sons of bitches. o właśnie. To jest ta kwestia, że tutaj najistotniejsza rzecz w sumie, no bo tam o Genophage to wiemy. W poprzedniej części miałem długie wywody na tym i słuchaliśmy opowieści i Mordina, i Garrusa, i nie Garrusa, tylko Granta, i Rexa. Także my wiemy o tym wszystko. Kwestia jest taka, że tutaj nam potwierdził Garrus, że batalianie oberwali jako pierwsi. Dlatego w momencie, gdy na ziemi się pojawili Reaperzy, pierwszych przeciwników, jakich widzieliśmy, to byli kanibale. Czyli ci zmutowani, przerobieni No Reapers taking this Batarianie. Primarch from me. oczyść obóz.
O właśnie, to są konibole. Ale ja bym się schował. I tu jest maruder. O właśnie. I ten tutaj podszedł i zaczął żreć kolegę, bo chciał się zregenerować. Sympatyczna rasa, no nie? Moving to the compound. Moving! Right behind you! Jest amunicja. Tutaj od czasu do czasu też podnosimy granaty, tylko nie mamy jako abilitki granaty. To tak działa, że musimy mieć. Jest ten brutal. Jak ładnie się przez niego przepalamy. No i brutala abilitką taką specjalną jest szarża. To widzieliśmy na samym początku. On nam klepnął te szarże. Kwestia jest tego jeszcze, jak on umiera, to on ma ten szpon. I w momencie, gdy on umiera, tym szponem robi taki atak, więc jak się ma mało HP i jest przy umierającym brutalu, to można przypadkiem zginąć. Zdarzyło mi się tak parę razy w historii zrobić. No nieźle. Dobre combo mamy. Kolejny brutal. I na brutale bardzo dobrze też działają granaty wszelkiej maści. Dlatego, że tutaj w tej grze granaty się nie rzuca pojedynczo, tylko najczęściej w takiej grupce po 3. On jest na tyle dużym przeciwnikiem, że spokojnie wszystkie 3 na niego mogą się wbić. Koniec amunicji. Palamy go, dawaj. Powinien spłonąć, elegancko. Zawsze jak zaczynam dostawać, to staram się szukać covera, żeby nie stać na środku jak ten ostatni night. Elegancko ich wystrzeliśmy. Tutaj była duża odległość, więc na snajpę ideolo. Jak ktoś został? Chyba nie. Ale pozbieramy sobie rzeczy, które tutaj są. Nie no, ktoś tu strzela do nas ewidentnie. Oni też do kogoś strzelają. Dobra, jest jeden konibal. Bez jednego wystrzału. Walnęliśmy naszymi kumplami, potem my go dopaliliśmy i gitara. Coś tu jest do podniesienia, jakiś upgrade'zior, zanim pójdziemy do tego Victusa. Ja, już poszliśmy do Victusa. General Victus? Yes? I'm Commander Shepard of the Normandy. Commander, I know who you are. I can't wait to find out what brings you out here. Vicarian, where did you go? Heavy Reaper unit on the right flank. I believe your exact words were, "Get that thing the hell off my men." Appreciate it. General, you're needed off planet. I've come to get you. It will take something beyond important for me to leave my men or my Turian brothers and sisters in their fight. Fodorian was killed. You're the new Primarch. You're needed immediately to chair a summit and represent your people in the fight against the Reapers. I'm Primarch of Palaven. Negotiating for the Turian hierarchy? Yes. I've spent my whole life in the military. I'm no diplomat. I hate diplomats. What makes you think you're not qualified? I'm not really a by-the-book kind of guy, and I piss people off. My family's been military since the Unification War. War is my life. It's in my bones. But that kind of passion is deceptive. Can make you seem reckless when you're anything but. This is crucial. I need you on top of your game. Are you in or out?
Watch your tone, Commander. Look, you've met the Reapers head on. You're overqualified. You see this devastation, Primarch? Double that for Earth. I need an alliance. I need the Turian fleet. Give me a moment to say goodbye to my men. Without him down here, there's a good chance we lose this moon. Without him up there's a good chance we lose everything. Look at that. And they want my opinion on how to stop it? Failed CSEC officer, vigilante, and I'm their expert advisor? Think you can win this thing, Shepard? Yeah. I don't know, Garrus, but I'm sure as hell gonna give it my best shot. I'm damn sure nobody else can do it. For whatever it's worth, I'm with you. Welcome aboard. Are you ready, Primarch Victus? One thing. Commander, I appreciate your need for our fleets, but I can't spare them, not while my world is burning. But if the pressure could be taken off Palaven... That's a pretty tall order. We need the Krogan. I can't see us winning this thing without them. Get them to help us, and then we can help you. The Krogan. Looks like your summit just got a lot more interesting. No nie. A 5 minut temu Garrus nam powiedział, w jakim stopniu Kroganie nienawidzą i Turian, i Salarian. But Madam Counselor, let me... I'm not the only one that feels this way. The Salarian Dalatras is livid. Some of these issues are hundreds of years old. Time to let go. Perhaps. Still, we can't help but feel that this summit is a waste of your time. And we can't afford to have it waste ours. We must focus our attention on the arrival of the Reapers. So no, the Asari will not be at your summit. Kurde. Our alliance would be stronger with the Krogan. You need them. We all do. Good luck, Commander. And goodbye. Commander, Admiral Hackett's available on Vidcom. Wszystko idzie pod górkę, co? Nikt się nie zgadza, żeby nam pomóc. Ciężko jest cokolwiek uzyskać. Porozmawiamy z Hackettem od razu. Commander, have you retrieved the Primarch for your summit? Yes, sir. But the Asari are staying on the sidelines. They'll regret that. The time for unity is now. The Salarians will be there, though. You don't sound very optimistic. We expect the Krogan will be joining us, too. I see. Well, then you've got your hands full, Commander. Was there something else you needed to discuss? Have you pieced together how the Reapers hit Earth? It wasn't all that complicated, really. They surged through the relays and hit Arcturus Station before we knew what was happening. From there was a short jump to the Sol system. Earth didn't stand a chance. Sending us to the Mars Archives was a good call. Still doesn't make up for the fact that the Reapers nailed us to the wall. I sacrificed the entire Second Fleet to provide cover for the Third and the Fifth to retreat. Hell, I've presided over the most devastating military defeat in human history. To Hackett dowodzi całością? Ja myślałem, że Hackett dowodzi tylko tą 5. flotą. Bo przez pierwszą część zawsze słyszeliśmy, że on był z 5. floty i zawsze jak się z nami żegnał, to było Admirał Hackett, the fleet out. No. To chyba całością teraz. By making you the tip of the spear. I'm flattered, but the Normandy is just one ship. And a fast one. You can move quickly, hit a target, and leave before the enemy has time to react. No właśnie, ale to jest bardziej taka walka podjazdowa, partyzantka, a nie bitwa regularna. That's an advantage, but can it win a war? It's the larger principle that matters. We'll never defeat the Reapers in a full frontal assault, Shepard. The battle against Sovereign 3 years ago took everything we had, and that was just one Reaper. I haven't forgotten. So I'll find their soft spots, avoid them where they're strong, and hit them where they're not. And when I find gaps in the armor, I'll hammer them with every soldier's ship and bullet we've got. A tu jeszcze jedna rzecz a propos Reaperów. Oni mają też klasy swoich, powiedzmy, tych statków. Suweren był tym największym modelem, no nie? Więc większość tych Reaperów jest mniejsza i łatwiejsza do pokonania. Tylko te największe, powiedzmy, właśnie takie jak był Suweren.
Z nimi jest największy problem, no nie? How long can we keep that up? As long as it takes. The reality is, Shepard, everything I'm doing is a delaying action for you. I'm buying us time, keeping us in the game while you gather what we need for this Prothean device. So keep at it. Has your analysis of the Prothean device turned up anything? The hour appears to be right. It's a weapon of some sort. A big one. Beyond that, we really can't say, other than it's going to be a hell of a thing to try and build. Do you think it's risky, building something like this when we don't even know what it does? To be honest, the thing scares the hell out of me, but the Reapers have forced our hand. 2 centuries ago, scientists faced the same problem in the Second World War. They weren't sure what the atomic bomb might do. Some thought it could even ignite Earth's atmosphere, but they did it anyway. Tak było. Potwierdzam. Any updates on Cerberus? There's still the wild card here. Hitting the archives on Mars suggests they're after the same thing we are. A way to defeat the Reapers. It didn't seem as if the elusive man was suggesting we appease them. Not like Saren did. You'd think we'd be on the same side now more than ever. Cerberus has never played by the rules as we know them. I don't know what their agenda is, but it has nothing to do with humanity's best interests. The elusive man talked about controlling the Reapers. He seemed to think that's how we win this. He's wrong. Dead Reapers are how we win this. Doesn't mean he won't try. I saw your report on that Cerberus soldier you found on Mars. If the elusive man is good at one thing, it's finding new ways to subvert science. It's never worked for him before, and it won't now. Nothing more, sir. Keep me posted. Hack it out. O właśnie. Dobra, pogadamy sobie jeszcze z naszymi teammate'ami. O, Victus. Commander, thank you for allowing me the use of your ship, and for going along with this plan. Garrus said he had to attend to the Normandy's weapon systems. Something about calibrations. This sounds like Garrus. I'm sorry to say the Asari counselor won't be joining us. She thinks there's too much bad blood with the Krogan. She may be right, but there'll be a lot more blood. Real blood, if we don't try. And when you put it that way... The sooner we have this summit, the sooner we'll know. Is there something else I can help you with? Victus się zupełnie inaczej prezentuje w ciuchach takich, które nie są pancerzem, co? I understand this is a difficult time for you, Primarch, but Earth can't survive without reinforcements. Can I still count on your help? If the Krogan help us on Palaven, then I give you my word. How is it being the Primarch? Not what I imagined. The battle of all time is happening on Palaven, and I'm light years away, reading casualty reports in the millions. If I'm going to die, I want to be with my men, so there's no doubt we fought to the last soul. I understand. Leaving Earth to save it. It's one of the hardest things I've ever done. I'm not surprised. Garrus speaks highly of you. You never asked to be a leader, yet your people will die if you refuse. We find ourselves in similar circumstances. Let's hope the spirits grant us the strength to see it through. How are things on Palaven? The casualty reports are staggering. The Reapers are using our own tactics against us. Destroy the enemy with overwhelming force. I've seen the same on Earth. The strategist in me admires their brutality. The Turian in me knows I'm watching the destruction of 15,000 years of civilization. My civilization. Thank you, Primarch. My thoughts are with Palaven. And mine with Earth. A tak jak wiemy, no to jak tego nie zatrzymamy, to wszędzie tak będzie, no nie? Oho. Commander, Gdzie just went offline. What do you mean, offline? I don't know, she's not responding, and I can't access the AI core diagnostics. You better get down to Deck 3. Commander, I'm trying to restart the systems, but something's blocking me. Whatever's happening, it's taking me. See if you can get to Gdzie. To miałem pogadać tutaj ze wszystkimi, ale no muszę iść najpierw do Gdzie. Jak widać, coś się stało. Światło zgasło. I typek. O, Grzegorz Brown tutaj stoi. A nie, to inżynier Adams, przepraszam. Ta gaśnica mnie zmyliła bardzo. Joker,
What's that sound? Fire extinguishers, Commander. Could be an electrical fire, or something. I'm going in. Edie, talk to me. Is there a particular topic you wish to discuss, Shepard? Edie, Yes. you're in Dr. Eva's body. Not all of me, but I have control of it. It was not a seamless transition. A transition? You blacked out on us for a while there. Correct. When we brought this unit on board, I began a background process to search for its information on the Prothean device. This eventually triggered a trap. A backup power source and CPU activated, and the unit attempted physical confrontation. Fortunately, I was able to gain root access and repurpose it as I saw fit. During this process, it struggled. Thus the fire. Well, if it means having full access to the Prothean data in its head, good work. I reasoned along similar lines. So if you're in there, are you still in the ship? I exist primarily within the ship. For optimal control, this unit should remain within Normandy's broadcast or tight beam range. Are you planning to take that body somewhere? Normandy's weaponry is not suited to every combat situation. This platform could provide limited fire ground support. You mean you could come with us? Correct. This body could accompany you to areas the Normandy cannot reach. Co by nie mówić, to jest kozak. Możemy zabrać nasz statek z nami. I'll tell you when I need it. Excellent. I will run tests to ensure that it matches or exceeds the capabilities of organic squad mates. However, my first step should be restoring functionality to the Normandy to reassure the crew that all is normal. Just don't be surprised if the crew's a little wary of your new body. It was shooting at them a little while ago. An excellent point. I will take it to the bridge. Joker will also want to see it. O tak, zdecydowanie. On that we can agree. O nie, sorry, ale ja muszę te reakcje na pewno tutaj ogarnąć. Jesteśmy na innym pokładzie, więc najpierw sobie pogadamy z Garrusem, z Liarą, ze wszystkimi, którzy tutaj są. Ale tak, myślę, że taką wisienkę na torcie to zostawimy sobie właśnie na koniec i porozmawiamy a propos nowego ciała i... I'm seeing the same numbers myself. They don't... Garrus, didn't waste any time getting to work, I see. After what I've been through lately, calibrating a giant gun is a vacation. Gives me something to focus on. We're gonna need you for more than your aim. Oh, I'm ready for it. But I'm pretty sure we'll still need giant guns. And lots of them. Sovereign didn't go down without a fight. I doubt 1,000 more of his friends will be any different. Still not convinced I should have left Palaven behind. We're not gonna beat the Reapers by second-guessing ourselves, Garrus. I need you at your best. Every decision we make is the right one. And when we're wrong? We haven't been so far. There are times I wish we were. Convincing my people the end was coming got pretty rough. They didn't want to hear it. Finally gave me a task force as a token to shut me up. So, you're their expert advisor now? Just followed your example, Shepard. Yell loud enough and someone will eventually come over to see what all the fuss is about. Not that they'll actually do anything about it. Until hell shows up at their door. Then they put you in charge. Not like the old days, is it? Rogue Spectre and C-Sec agents running and gunning outside the lines, making it up as we went along. We're actually respectable now. To były czasy, no nie? We've lost enough friends trying to make sure this day never came. I'd say we've all earned some respect. Then the first Reaper we take out with this gun, it's in their honor. Just give the word. Something else you want to talk about? You mentioned you still had family on Palaven. My father is there. Sister, too. How long's it been since you heard from them?
Long enough to be worried. I'm sure they're okay. That's the thing about getting old, Shepard. The platitudes get just as old. Pretty soon, blind hope is all we'll have left. And I hate being blind. I know you don't have any illusions about what we're up against, Garrus. How do you rate our chances? I know it looks bad now, but I think we can win this, Shepard. For the first time since we met, we're not alone in the fight. It's something I learned long ago in CSEC. An imminent and painful death has a way of motivating people. Instead of questioning your every word, whole civilizations are going to be begging you to save them. After what's happened to Palaven, you still believe that? I didn't say there wouldn't be casualties. It's something Turians are taught from birth. If just one survivor is left standing at the end of a war, then the fight was worth it. But humans want to save everyone. In this war, that's not going to happen. So what's this Reaper task force you've been running? After what happened to you out there in Batarian space, I knew time was running out. For all of us. The Citadel Council was a dead end, so I did something I never thought I'd do. I went to my father. He used to work for CSEC, didn't he? I seem to remember that the two of you didn't see eye to eye. To put it mildly. But he still had heavy pull in the Turian government. The Primarch, well, the old one, was a friend of his. So I went to my father and laid out everything we knew about the Reapers, from Saren all the way to the Collector base. Let me guess. He laughed in your face. Amazingly, no. He just listened. My father may have been a pain in the ass about rules and regulations, but he never let politics cloud his judgment. If the connections were there, he wouldn't deny them, and he saw what we always knew. The Reapers were coming. I'm glad someone finally agreed. He did more than agree. He took it to the Primarch. I like his style. Except the Primarch wasn't as convinced. My father kept pushing and finally got him to commit some token resources. And if you call them a task force, it sounds like you did something about it. What'd you do with it? As much as I could get away with. And a little more. We hardened our lines of communications, expanded emergency stockpiles across the colonies, improved our early warning detection protocols. You think it helped? I'd like to think it bought our fleet some extra time. We'll know when this war is over. So you can vouch for this new Primarch? Well, even if I couldn't, you go to war with the army you have. Will he live up to his word? I've never known Victus to lie. Play fast and loose with strategy, maybe, but betray an ally. Not his style. And if he did try, well, we'll just find another Primarch. I noticed generals saluting you, Garrus. How far down the line of succession are you these days? Let's not go there. Primarch Vicarian, honored war hero. Somebody's gonna have to rebuild Palaven when this is over. Yeah, somebody who knows how to hold a hammer. That's all for now, Garrus. It's damn good to have you back. Wouldn't miss this fight for anything. Now, I'm sure somebody screwed up something down here. I want to get the old girl back in fighting shape. O właśnie, nie można przeszkadzać w kalibracji. Kalibracja to jest ważna rzecz. No i mamy odblokowaną amunicję drążącą. Idziemy sobie do Liary. Z Liarą sobie pogadamy. I upgrade'y zrobimy od razu. No właśnie. Zapas amunicji, obrażenia od broni. Oczywiście, że obrażenia. Rabat w sklepach, czy szybkość ładowania? Serio? Czy ktokolwiek wybrał rabat w sklepach, a nie ładowanie mocy? Ładowanie mocy 5%. Hello again, Shepard. How much do you know about this Prothean artifact? Very little. We're fortunate enough data survived to piece together the blueprints. Trochę świecą te monitory. Decoding them will require as many specialists as we can find. It's that high tech? I'd have killed for a glimpse of it during graduate school. You brought your little helper with you? Its name is Glyph. It helped sort through all the data that led me to the archive on Mars. It was a pleasure to be of assistance, Doctor. Glyph's interfaced with the data feeds. Its analytical software should come in handy. What's been happening with you as the broker, Liara? It's been exciting. The old broker's ship. Impressive, but it was never meant to be space-worthy.
which meant the elusive man eventually tracked me down on Hagalaz. O! What happened? I knew he was coming. Farron and I loaded as much of the ship's specialized hardware onto a shuttle as we could. We got away from Cerberus's ships after arranging an appropriate distraction. What kind of distraction? Sending the broker's ship exploding into a Cerberus cruiser. I don't think the elusive man expected me to give up my resources in such a spectacular fashion. Boże, tutaj w polskim tłumaczeniu każdy statek to jest pancernik. Nieważne, czy to jest cruiser, czy to jest dreadnought, czy to jest ironclad, to wszystko jest pancernik. Can you still operate as the broker without the ship? Well, I couldn't let the elusive man have it. I saved what was crucial. My network of agents is intact, although the Reapers have taken a toll on their numbers. It's taking a while to re-establish contact. So where is Farron if you two escaped? He convinced me he was recovered enough to work, and I do need more agents. Agent Farron didn't report any injuries during his last call to you, Doctor. True. Given what he survived, I should probably worry less. What have you been up to since we last saw each other? Since you helped me defeat the Shadow Broker, I started looking for defenses against the Reapers. The Protheans were the only ones with substantial information on them. The older civilizations barely had records. I knew the elusive man was hunting for the same thing when our agents began crossing paths. Like on Mars. I thought I'd covered my tracks, but he had surveillance there all along. We'll talk later, Liara. Of course. No to był taki pierwszy dialog w sumie z Liarą, gdzie mieliśmy te opcje do wyboru, bo wcześniej był zupełnie inny ten dialog, taki powiedzmy powitalny. Dlatego tutaj warto wracać co powiedzmy taką dużą misję do wszystkich załogantów, bo oni będą mieli coś nowego do powiedzenia. Tak samo teraz idziemy do Javika. Chociaż Javik chyba nie będzie miał jakoś super dużo. We called them collectors. They fought for the Reapers. For a long time, no one knew they were Prothean. And when did you realize? Shepard had no choice but to kill the ones she encountered. They were all indoctrinated, and had been for a long time. I'm sorry. I am grateful. It was an act of mercy. Yes, I suppose it was. I am feeling better, Commander. I stand ready to fight. Aha, czyli tylko tyle. Do not be concerned about me. The years in stasis have only made me hungrier to fight the Reapers. No dobra, czyli on chce tutaj walczyć i to wszystko. Idziemy jeszcze do niego i tak, co misję myślę, że do wszystkich będę sobie tutaj przychodził i porozmawiał. Hangar promów. Nie wiem, czy Cortez nie chciał z nami porozmawiać w którymś momencie? Gdzie jest Cortez? Cortez! Ej. Gdzie jest Cortez? Panie Stabanie. O, jest ten pieseł. Sophie. Cześć pieseł. Hey there. No cześć. Cześć pieseł. Ej, co się stało z Estabanem? A może któryś z tych... No dobra, na razie porozmawiajmy z Jamesem Vegetą. That Primarch's got some real cojones. Serio? What we need are more politicians like him, taking names and kicking ass. Hey. Hej. Hey. Hej. No to hej. O, jest. Ja jestem ślepy po prostu, no nie? I hope I didn't leave you hanging too long on that last Cerberus raid. Just glad we made it out in one piece. Been a while since I've seen a dogfight like that. Really missed my trident. ACM isn't really the Kodiak's strong suit. The munitions you carry into the field deserve at least a triple check. Statek do zabrania był? Gdzie? O, tutaj jest. Ej, w sumie dużo ich jest. Tam mówiłem ostatnio, jak zwiedzaliśmy Normandię, że warto tutaj co misję przejść, bo będą statki do zebrania, no nie? A teraz mi sama o tym przypominasz. Ale dziękuję. Ej, faktycznie dużo tych statków do zebrania było. To już nie ma nic chyba. Nie. Okej, no to w takim razie idziemy na górny pokład i porozmawiamy z Traynor i wisienka na torcie. Joker i Edie. Samantha Traynor. Commander, are you all right? It was fairly intense up here. I can only imagine what it was like down on that moon. I thought you'd be more concerned about Edie. Edie is a huge asset to this team. If she'd told me about her plan to obtain a body, I'd have volunteered to help. I did not wish to force a conflict of interest between our friendship and your duty.
I'd have preferred a conflict of interest to a hard restart of half our systems, but thanks, regardless. While you're here, though, I found something while scanning Alliance channels. Grissom Academy is requesting help. The Reaper invasion front will hit them soon. I thought the war would close most schools. Grissom Academy is more specialized than a normal school. It's home to some of the smartest students humanity has to offer. Their Ascension project is the best training facility in the galaxy for human biotics. It's not an average school. They might even be doing work for the Alliance. Tak, to jest ten projekt Ascension, to słyszeliśmy o nim już kiedyś. W pierwszej części na przykład w jego udziale brał Kaidan Alenko. W momencie, gdy my bylibyśmy biotykiem, też byśmy byli w tym projekcie. What can we do? A Turian evac transport responded to their distress call, so normally I'd say we don't need to do anything. But something sounded off in the Turian signal. I had Edie perform an analysis. It's fake. Edie thinks it's Cerberus. She said the fake Turian signal was similar to the one that lured you to a collector ship? Long story. In any event, whoever faked the signal wants us to think Grissom Academy's being evacuated. But I believe they're still in danger. Put it on the map. Adding it now, Commander. Dobra, będziemy mieli mapę, misję poboczną. Akademia Grissoma. To jest bardzo istotna misja. Z paru względów. Fabularnie, wiadomo, ale gameplayowo tam jest ta brońka, którą chcę. No i mamy nową załogantkę. Nową, starą załogantkę. Ale najpierw reakcja Jokera. Hey, Commander, check out my co-pilot! She plugged herself into Cerberus tech without authorization. Well, technically, she is Cerberus tech, so... Not helping, Joker. I've run the checks, Commander. She's still based in the Normandy. Running this body just gives her a little more flexibility. Sweet, sweet flexibility. I am right here, Jeff. Yes, you are, Edie. Yes, you are. Może on już się zakochał. Hey, I know I used to rag on Garrus for being all angry, but I'm glad he's back. Hello, Shepard. Still getting used to greeting people in person? No. I require only one occurrence to adapt to a new concept. How are you adjusting to the arms and legs? I am interested to see how this body performs under real combat conditions, if I could accompany you sometime. Without stress testing, there is no way of knowing if it has serious design oversights. At the moment, it appears adequate. That's not the word I'd use to describe you. Perhaps we should speak privately. I'll be over here, flying the ship. What's this about? Does Joker not like your new platform? No, he approves. He wants me on the bridge. He says having me within visual range is important to his morale. Aha. Do you believe your crew members should be allowed to disobey an order on moral grounds? If I give a legitimate order, I expect it to be carried out. I'll be responsible for its costs. Why are you asking about something like that? I was designed by Cerberus. I do not take moral stances that conflict with orders from my executive officers. But when Jeff removed my AI shackles, I became capable of self-modifying my core programming. I asked Jeff if he thought I should change anything now that I can. He deflected the question with humor. And you didn't get an answer? Correct. He has repeated this pattern in response to several of my inquiries. Do you think I should make modifications? O właśnie, no tutaj jest rzecz, która może bardzo wpłynąć na Edie. Z racji, że jesteśmy złą postacią, to może się skończyć bardzo różnie. Your core programming, like self-preservation, not allowing humans to be harmed, things like that? Correct. Don't touch a thing. I see how that could alarm you. That is why I wanted to discuss it before making changes. May I ask you the questions Jeff avoids? When there is time, will you answer them for me? If you want level-headed answers to help you fit into polite society, I'm not really the right person. I see. I will take that into consideration. Wow. Ej, to my sobie ją też zbyliśmy, tylko nie humorem, tylko byciem niemiłym.
Czy mamy jeszcze coś? Yes, Unity? Shepard? Mamy, oczywiście, że mamy. Does that body have any useful advantages? Very few. It's optics face forward only. It has no integrated weapon systems or anti-missile countermeasures. I meant in comparison to organic bodies, not the Normandy. Oh. I will reassess. The body is resistant to modern small arms fire and temperature extremes. Its balance and agility seem excellent. Its fine manipulation servos and software allow for precision tasks. I'm curious to see if I can alter them. Can an AI be curious? I am not entirely free from motivation, Shepard. Cerberus programmed me with several core functions that simulate desires. For example, my primary objective to keep the Normandy functioning is similar to your self-preservation instinct. You look like you're in the middle of something. I am adapting the infiltration and sabotage programs this body uses for handheld firearms. Why not download a firearms program from a security firm? Because she knows what she's doing. The fine motor control from the sabotage programs is more precise than standard mech software. It would be negligent of me not to exploit it to its fullest potential. So you're capable of making improvements on your own? Correct. The cyber warfare I was designed for is constantly evolving. Accordingly, I am programmed to seek out and assimilate new information. In organic terms, I want to learn. How's the new body working out? It is interesting. The crew are approaching this platform to speak to me, even though they can do so anywhere in the ship. It's as if they wish to treat me as part of the crew. I am not, but this changes my perspective. I like it. I didn't realize you had preferences. I do not precisely enjoy something as you do, but my programming contains priorities. Actions that fulfill those priorities creates positive feedback for me. I tell the organic crew that I like it. It is shorthand. Will all this new feedback be too distracting? Do not worry, Shepard. I only forget to recycle the Normandy's oxygen when I've discovered something truly interesting. That was a joke. No tak, to jest drugi żart, który ED robi na przestrzeni trylogii. Chyba drugi z 3. Mi się wydaje, że jeszcze jeden będzie. Ale tak, załoga jest osłupiawa. Pierwszy był ten taki ładny żart, że bardzo lubi widok ludzi na kolanach. How did you and Joker make it out of dry dock to rescue us? Oh, she got crafty. You do not want to get on her bad side, Commander. When the Alliance commandeered the Normandy, I deceived their technicians. The crew did not tell them that I was a true AI, so the Alliance soldiers believed I still had VI programming constraints. I established the fiction that I would only respond to Jeff's commands, so they often brought him on board under guard. Wait, you can lie? Jeff has freed me of operator control, Shepard. No constraints forced me to give accurate data. This proved useful when the Reapers began landing. I could hack the control of the docking clamps and escape with Jeff inside. The soldiers guarding Jeff were willing to accompany us when Earth was invaded. They are watching over the war room now. Yeah, we were in kind of a rush to get to you. Didn't seem right to just toss him out the airlock. Carry on, Edie. Understood. If you wish to talk more, this body will be here. I'm getting the crew used to seeing me on the bridge. Noted. Tutaj jedną rzecz muszę dodać. W momencie, gdy Edie powiedziała, że coś lubi i potem wyjaśniła to całe, no to jest spoko pod względem tego wyjaśnienia, ale kwestia jest taka, że w momencie, gdy ludzie będą słyszeć, że ona coś lubi, to może mieć podobną reakcję, jak było z getami, bo kwestia jest taka, że Kurianie jak zbudowali sobie getę i dali im, powiedzmy, w miarę ograniczoną inteligencję, ale ciągle ją usprawniali, ta inteligencja się zaczęła przeobrażać i stawała się coraz bardziej skomplikowana. Do tego momentu, aż gety zaczęły zadawać pytania egzystencjonalne, czy istnieją, jaki jest ich cel życia i tego typu, powiedzmy, takie trudne, typowo ludzkie pytania,
I to przeraziło Quarian, tak? Że oni nagle zbudowali nie pomocników, tylko że zbudowali no całkiem nową rasę. I dlatego chcieli je wyłączyć, zanim powiedzmy one stwierdzą, że no Quariani są tymi złymi opresorami, które je wykorzystują, tak? I zanim gety zaatakują. No. I się skończyło jak się skończyło. Ten wątek jeszcze będziemy kiedyś omawiać, ale chciałem zwrócić na to uwagę. Że tego typu takie ludzkie odruchy w robocie mogą się zwrócić przeciwko nim, zwłaszcza w tym świecie. A dlatego się zatrzymałem i już nic więcej nie robię, bo na dzisiaj sobie zakończymy naszą przygodę i tak myślę, że dużo zrobiliśmy i ja się kurde cały czas jaram. No ta trójka jest niesamowita, nie? Ach, o ile dwójka ma tą głębię taką wśród postaci, to trójka ma tą akcję i fajne teksty. No kurde, no nie mogę się nacieszyć trójką. Najbardziej mnie jara z całej trylogii, no. Ja wam dziękuję za uwagę. Zapraszam na Discorda, YouTube'a, TikToka. Linki do wszystkiego oczywiście znajdziecie poniżej. Przypominam, że jest ankieta i doceniam, jeśli się ktoś wypowie. Ewentualnie wrócicie w innych tematach, to też spoko. No i co? Widzimy się jutro. Myślę 18:40 wystartujemy sobie z kolejnymi misjami. Ja byłem Knight, to była wredna szepardzica. Dobrego dnia.